Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Kacper Musialik i zapraszam Państwa na kolejny film z serii Środa z Fusion 360 Pro Tips. Zapraszam Państwa do zasubskrybowania tego kanału, jeżeli jeszcze Państwo tego nie robicie, bo co środę będzie pojawiało się nowe wideo właśnie z Fusiona 360. Dzisiaj taki krótki tip na bazie zapytania od naszego klienta. Problem był taki, że trzeba było obrobić taki otwór, z tym, że klient najpierw wiercił sobie tutaj ten otwór FIT20, a następnie chciał wykonać tutaj tą fasolkę w taki sposób, żeby program już nie chciał obrabiać tego otworu. Więc spróbujmy się z tym zmierzyć. Tutaj klient chciał to zrobić operacją 2D Adaptive, więc tak to też zrobimy. Wybierzmy sobie narzędzie, frez płaski 6 mm, weźmy sobie parametry do obróbki aluminium zgrubnej. OK. W następnej zakładce zaznaczę sobie kontur, który chciałbym obrobić. No i co? Kliknę OK. No i oczywiście kontur się obrobił, tak, no ale trochę bez sensu, no bo ten otwór jest już gotowy, wcześniej wywiercony. Jak możemy sobie z tym poradzić, żeby te przejścia tutaj się nie generowały, a wygenerowała się tylko ta część odpowiedzialna tutaj za fasolkę? No, może trzeba jakoś inaczej wybrać kontur, w którym chcemy pracować. Prawy klawisz, edycja. Wyjmiemy sobie tutaj Stock to Leave, to akurat nie ma znaczenia. Co mogę spróbować zrobić? Mogę zamknąć ten kontur i mogę spróbować nie wybierać zamkniętego konturu, tylko wybrać sobie na przykład taki kontur, tak? Coś w tym stylu. Klikniemy OK. No, lepiej bym powiedział, aczkolwiek nie do końca, bo jednak z kolizją przez materiał, tak? Wchodzi nam tutaj ten frez poza modelem. Ale tak naprawdę już jesteśmy blisko prawidłowego rozwiązania. Musimy tylko wskazać programowi, gdzie w rzeczywistości znajduje się nasz półfabrykat do usunięcia. Jest do tego specjalna opcja. Więc co ja sobie teraz zrobię? Przejdę sobie na chwilę na zakładkę Design. Zrobię sobie szkic tutaj na górnej powierzchni tego modelu i za pomocą opcji Create, Project zrzutujemy sobie odpowiednie krawędzie naszego detalu. Raz, dwa i trzy. Kliknę OK i dodatkowo połączę tutaj te dwa punkty linią. Można uznać, że w tym zamkniętym szkicu znajduje się, w zamkniętej pętli szkicu znajduje się nasz materiał do usunięcia. OK. Wrócę do zakładki Manufacture, wejdę w tą obróbkę Adaptive, edycja i przejdziemy sobie do zakładki Geometrii. Co? Mógłbym teoretycznie pewnie doklikać po prostu tą krawędź, zmienić tutaj strzałkę na czerwoną, zobaczmy co się wygeneruje. Sam nie wiem, no nie do końca, tak? Dwa niezależne szkice, to też wynika z tego, że one są na różnej wysokości. Nie jest tędy droga. Zacznijmy od początku. Usunę sobie tutaj wszystko i zrobimy tak. Gdzie ja bym chciał usunąć, gdzie jest mój kontur, który mnie interesuje, tak? Generalnie chcę opróżnić tą kieszeń. A teraz jest kolejna zakładka. Zakładka nazywa się Stock Contour i służy do tego, żeby wskazać programowi, gdzie znajduje się mój półfabrykat. I to właśnie ona będzie nam pomocna. Żeby tutaj ten szkic sobie fajnie móc wybrać, warto czasem w zakładce tutaj Models wyłączyć na chwilę widoczność samej bryły, tak żeby został tylko nasz szkic. Proszę zobaczyć. Klikam sobie tutaj ten kontur. On domyślnie podświetla się w ten sposób, ale w momencie jak kliknę na niego jeszcze raz, otwiera się okno do edycji tego konturu. Po najechaniu tutaj na tą krawędź dokładnie pojawia się kontur taki, jak ja chciałem, żeby przekazać do programu, gdzie jest mój materiał. I jak teraz kliknę OK, włączę z powrotem Bodies, proszę zobaczyć, że bardzo ładnie frez. Wyłączymy już widoczność tego szkicu i przejdziemy do symulacji tej obróbki. Simulate. Tak, może troszkę wolniej, to jeszcze raz puszczę. Frez zjeżdża sobie w obrębie otworu i wybiera tą fasolkę.
Jest na to jeszcze jedna sztuczka, jeżeli nie chce się Państwu robić tego szkicu, można zrobić to jeszcze w inny sposób. Zrobimy sobie tutaj suppress, czyli na razie wygasimy tą operację adaptive i stworzymy jeszcze jedną. Ten samo narzędzie, zaznaczymy sobie tutaj ten sam kontur. OK. I można skorzystać z opcji Rest Machining, czyli powiedzieć programowi, że ten element był już obrabiany. Tylko to raczej jest narzędzie, które służy do wykańczania kieszeni, które na przykład były wcześniej obrabiane frezem 20 i ten frez 20 nie był w stanie wjechać do niektórych małych zaokrągleń. I ta funkcja służy do tego, żeby powiedzieć programowi: tą kieszeń poprzednio robiłem frezem 20, teraz masz tam freza 6, zrób tam, gdzie frez 20 nie był w stanie wjechać, a tym frezem 6 jesteś w stanie wjechać, tak? No tutaj jest sytuacja troszkę inna, bo my mieliśmy wiertło, więc ja troszkę go tutaj oszukam. Szerokość tej fasolki tutaj to jest 10 mm, więc ja podam minimalnie większe narzędzie, czyli na przykład podam, że narzędzie poprzednie miało 11 mm, czyli generalnie tutaj mogło obrabiać, a tutaj nie do końca mogło wjechać. Stock to leave sobie też wyłączymy, żeby mieć porównanie. OK. I generalnie wyszło prawie dobrze, ale popatrzcie, że tutaj jakieś takie bezsensowne wygenerowały się ścieżki. Program generuje ścieżki na bazie modelu STL, który gdzieś tam za tą naszą bryłą siedzi i po prostu przy obecnych ustawieniach gdzieś wyszło mu, że tutaj ma do skrawania jakiś materiał, co nie do końca jest prawdą. Można sobie z tym poradzić w taki sposób, że obróbka Tuwady Adaptive jest obróbką zgrubną, więc ma dosyć zgrubną tolerancję. Jeżeli my tą tolerancję zrobimy troszkę bardziej dokładną, to problem tych dodatkowych przejść powinien zniknąć, tak? I w ten sam sposób wygenerowała nam się tutaj ta obróbka. Tak jak mówię, ja bym się skłaniał do tego rozwiązania numer 1, ale jest też taka dodatkowa opcja, że w jaki sposób można taką ścieżkę wygenerować. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo, to wszystko. Jeżeli mieliby Państwo pytania odnośnie Fusion 360, to w opisie do tego wideo są namiary na nas i zapraszam Państwa za tydzień na kolejne wideo z serii Środa z Fusion 360. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.